Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcineczek. Oczywiście seria Hofbergman, wersja 1.4. No i oczywiście gramy w Farming Simulator 25. Tutaj musiałem się porządnie skupić, żeby wyjechać tym zestawem. Kolejny odcineczek. Dzisiaj zaplanowane prace są w sadzie. Będziemy pracowali w sadzie, ale jeszcze nie będziemy zbierać owoców, to znaczy jabłek, tylko najpierw przygotujemy sobie ten sad, tak jak kiedyś mówiłem, fajnie by było, żeby po prostu ten sad wykosić te chwasty, te jakieś tam dziwne krzaki i tak dalej i generalnie skosić trawę również, żeby ładnie wyglądało to jesienią teraz, kiedy będziemy zbierać to sobie tam jabłka, bo ja tam będę teraz zbierał takim wózkiem widłowym, żeby to było mi szybciej po prostu, w związku z tym muszę sobie to przygotować, ale zanim to przygotujemy, to oczywiście jeszcze sobie tutaj puścimy maszyny, na tym polu będzie siana pszenica. Workowaliśmy w poprzednim odcinku tą nasiona i była dosyć ciekawa sytuacja. Właśnie między innymi po to, żeby tutaj posiać tą pszenicę. Ale żeby posiać, to najpierw sobie tutaj odpalimy sprzęty i puścimy tutaj pracownika. Tak, puścimy sobie pracownika, ustawimy sobie najpierw wszystkie parametry, GPS dookoła niech sobie leci. Zacznij od góra-dół, ok, czyli pracownika mamy ustawionego, rozłożymy się, jeszcze sobie tak, powietrze trzeba będzie tutaj obniżyć, o fajnie od razu, dawkę, jaka tutaj dawka, to zaraz sobie to sprawdzimy, powietrze jest na wysokim poziomie, to sobie opuścimy i daweczkę 40, tu jeszcze trzeba wziąć 25 kg, nie? I zaraz zobaczymy, bo szczerze mówiąc tak nie jestem do końca zorientowany, ile tutaj może być. Dawkę tam ustawiłem na 60, czyli łącznie 85 kg czystego składnika, a więc dosyć duża, wysoka dawka będzie, tak więc trzeba będzie jeszcze tam dowieść tego pofermentu. No i w związku z tym, że cały czas mam tą beczkę wypożyczoną, ścieki wywiozłem, tak więc nie oddawałem tej beczki, tylko jeszcze tam dowieziemy sobie, bo pewnie będzie brakowało, podejrzewam, a więc od razu to zrobimy i tutaj sobie załadujemy ten poferment. Ile go w ogóle mamy jeszcze? 75 000 litrów, tak więc tutaj spokojnie powinno nam wystarczyć. Bardzo szybko zaciągłem ten poferment, zobaczcie jaki mam fajny obciążnik, no tak wyszło niestety. I zobaczcie jaki jest dobity ten MB-Track. No on ma już 43 godziny, no ale dobra, nie będziemy może mu już paliwa tutaj dolewali, ale trzeba będzie go naprawić, bo jeszcze kilka robót tutaj będzie miał, tak więc no, żeby mi się tutaj nie rozkraczył. Ja w tym momencie już nie używam tutaj Advanced Damage System, ponieważ tutaj były zbyt duże problemy i za dużo się skupiałem na tym, żeby non-stop naprawiać te maszyny i to było troszeczkę przekarykaturalne, przerysowane za bardzo i po prostu ta modyfikacja już przejęła tutaj władzę nad tą serią, tak więc nie. Tutaj najważniejsze są inne rzeczy, no tamten mod jeszcze wymaga moim zdaniem dosyć dużo pracy, ale jest przyszłościowy, tak więc w przyszłości może wrócimy do tej modyfikacji. Mam nadzieję, że pod tą górkę podjedziemy. Tutaj się męczymy porządnie. Pamiętacie zimową porę, jakie tutaj były problemy, gdzie mogłem podjechać w ogóle i takimi zakosami próbowałem robić? Aż się wreszcie zatrzymaliśmy. Jest droga taka alternatywna, którą łatwiej podjechać, ale też to prawdą jest, że ten MB-Track, no on nie jest jakimś takim mocarzem, w związku z tym on wygląda na taki duży ciągnik i że silny, ale tak naprawdę nie jest aż taki silny i nie jest aż taki duży, tak więc ledwie co podjeżdżamy tutaj. Dobra, udało nam się. Widzę, że tam fajnie wygląda jak jeździ ten zestaw. Jakie animacje z tyłu ma, nawet nie zwróciłem na to uwagę. Tutaj tak przez przypadek przeciągnąłem kawałek, bo pracownika źle puściłem, no i tak wyszło. Dobra, tak więc sobie postawimy tutaj tego sprzęta, jak będzie trzeba tej gnojowicy, no to oczywiście, no to po fermentu, no to sobie tutaj podjedzie. Zanim polecimy do sadu, to jeszcze przejrzymy zestawy do siewu, tak więc tutaj siewnik jest pełny, tak więc to jest fajnie. No i jeszcze wrzucimy troszeczkę worków, żeby po prostu mieć pewność, że to będzie wszystko ok, żeby później nie było takiej sytuacji, że ja tam będę musiał wracać i tutaj coś jeszcze dodawać, czyli tak, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 worków tu już jest, można by jeszcze dołożyć troszkę, odpalimy, ten suwak i jeszcze tutaj dosypiemy sobie tak, żeby było z 1000, jeden taki worek to 100 litrów, tak więc całkiem nieźle, nie? Tutaj akurat wskakuje na tą paletę, nie? Ale palety nie chcę zabierać całej, tylko kilka worków, natomiast tą paletę już sobie przygotowuję
na wiosnę może raczej taką, żeby było coś takiego. Tylko, że teraz będę cały czas załadował na tą paletę, bo jak widzicie, jak dobrze się ustawi, to fajnie to wygląda, od razu tutaj wskakuje, co w poprzednim odcinku nie było takie fajne, ale jak już się ma pewną wprawę, to zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Nie wiem, czy wiecie, ale na tych nasionach workowanych można całkiem nieźle zarobić. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy będę chciał to pokazać tutaj na tej serii, ale bo w sumie tutaj tak się bardzo łatwo zarabia na Hofbergman, nie? Tak więc, no nie wiem, czy koniecznie coś takiego będę chciał tutaj pokazać, chociaż nie, no być może. Ale do końca nie jestem pewien, że też by był to aż taki wybitnie dobry biznes, ale można na tym też zarabiać. Dobra, wiecie co? Wyłączę jednak ten sprzęt, bo tutaj ma mało paliwa i trzeba będzie w karnistrze zaraz donosić, a ja sobie wezmę, no bo chciałbym tutaj rzeczywiście, żeby było trochę więcej. Tych nasion to tak, pościągam troszeczkę jednak. O, właśnie, coś takiego. I wyciągnę sobie tutaj. Fajnie to wygląda, naprawdę. Te modyfikacje są coraz fajniejsze do tego Farming Simulator 25. Autentycznie. Coraz ciekawiej się tutaj po prostu granie. Tylko tak, gdzie to wyciągnąć? Dobra, wyciągniemy tutaj. I ile tego już jest? 11 sztuk. 11 sztuk. Dobra, 1100 litrów. To chyba wystarczy. I wiecie co? W ogóle ten ciągnik będzie mi potrzebny w sadzie. W sumie pojedziemy sobie tam. Dobra, wsiadam do tego ciągnika i go odpalimy. I w zasadzie, no i tak, to będziemy musieli najpierw te worki jeszcze na pole zawieźć. A pojadę też do sadu, bo w sadzie jest dosyć dużo tego musu, tak więc to mi się akurat też przyda. Tak więc lecimy sobie tym sprzętem. Coraz więcej ciągników wyprowadzam tutaj z gospodarstwa, ale w sumie to dobrze. Elegancko. I jeszcze, no niekoniecznie dzisiaj, bo to już jest która? Już zaraz będzie 14. No to nie zdążymy tutaj, ale jeszcze soję można by spróbować wieczorem tutaj ogarnąć, bo dzisiaj ładna pogoda jest. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda jesienią, że ta soja jest. No jeszcze tutaj, gdzie ta soja rośnie, to jeszcze w tym miesiącu będzie posiane. To będzie naprawdę szybka akcja. Jeszcze tam trzeba będzie wapno nawieść. No to trzeba będzie to dobrze organizacyjnie ogarnąć. Ale zobaczcie, to jest pierwszy dzień października. Tak? A ja tutaj już trzeci odcinek robię, nie? Czyli w pierwszym odcinku kupiłem sobie tą beczkę i pracowaliśmy z tą beczką. W drugim odcinku tutaj te nasiona robiliśmy. A dzisiaj lecimy z sianokosami, no bo w sumie to tak będzie troszkę. Zrobimy sobie nawet jeszcze takie... Właśnie, teraz mi się przypomniało, że tutaj na tej mapie jest bardzo fajna funkcja robienia dosyć ciekawych sianokosów. I w sumie to będzie idealnie się nadawało, żeby w sytuacji, kiedy będę pracował w sadzie i w sumie niewielką kosiarką, to w taki sposób będziemy sobie robili również sianokosy, tylko że trochę czasu to jednak zajmie, żeby zrobić te sianokosy. No ale okej, widzę, że beczka jeszcze nie jest napełniona. Zobaczcie, jakie to jest odkształcone, jaka jest ciężka ta beczka i zobaczcie te odkształcenia na polu, nie? One są głębokie, dobra. Tutaj nie. Weźmiemy sobie tam koło gęsi, zostawimy tą platformę i chyba za chwilę tutaj trzeba będzie jednak tej gnojowicy tutaj dostarczyć. Tak więc, nie wiem, czy ciągnik... Nie, jeszcze jeździ, ale pewnie za chwilę trzeba będzie tutaj dostarczyć tą gnojowicę. To ja sobie tak, tutaj zostawię to. A w ogóle ja nie spiłem pasami to. A nie, całe szczęście. Dobra, bo już taki byłem wystraszony, że tutaj się zgubiło. Ale nie, zostawimy sobie to tutaj. I pojadę ciągnikiem do sadu. Tam chyba będą skrzynki z musem do zabrania. I jak mi za chwilę tutaj wyskoczy, bo podejrzewam, że za chwilę mi wyskoczy tutaj monit, żeby dowieźć tego pofermentu, to ja podjadę sobie z beczką i ten poferment dowieziemy. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają drzewa. Z lewej żółte, a tutaj jeszcze zielone, nie? Fajnie to wygląda, autentycznie. Dobra, no i tak, jest mus. Dobrze o tym mówiłem. I zobaczcie, ile tych skrzynek jest, tak dalej. Chcę po prostu, tą trawę wykosić i chyba też skrzynki... Znaczy nie, jeszcze jest miód do wywiezienia. No to będzie tego troszeczkę tutaj do wrzucania. Idealnie mi się udało doleć tej gnojowicy. Nie wiem, tak jakoś podświadomie już wiedziałem, że ta za chwilę będzie wystarczająca... Znaczy już zacznie brakować, bo tam jakieś zostało 300 litrów tylko tego pofermentu. No i możemy tutaj sobie teraz wrócić do tego sadu i jeszcze zanim tutaj zaczniemy kosić tą trawę, bo mam zamiar, taki plan jest, że tak, te chwasty pousuwać. Chyba sobie nawet zaakceptowałem taką modyfikację Real Mower, dzięki której będę mógł usunąć te chwasty i nie będzie to, znaczy te krzaki, żeby to ładnie wyglądało. Jeżeli się uda na tej mapie, bo jeszcze tego nigdy nie testowałem, nie? Zobaczcie, skrzynki już na jabłka czekają, a w ogóle to tak, bo jeszcze widzę, tu można by dorzucić
Jeszcze zostało tutaj trochę w tych koszach, więc tu spokojnie, fajnie. Ile tutaj wchodzi? Jeszcze więcej wejdzie. A dobra, to jeszcze weźmiemy więcej. No i fajnie. Sorry. I akurat w tym momencie już się jabłka z ubiegłego roku skończyły. Dobrze mówię? Bo może tu jeszcze... Nie, dobra, okej. Aha, tutaj jeszcze mamy skrzynki, no bo jeszcze tutaj stoją ule, tak więc to też trzeba będzie ogarnąć. Tych skrzynek będzie tutaj dużo do wywożenia. Tak więc to sobie odpuścimy i później ewentualnie na live sobie to wywieziemy. Nie będziemy tego wszystkiego ładowali tutaj. Tylko tak, widzę, że tutaj... O, fajnie, to już wiem. To są ramki, które... Plastry pełne. Dobra, to wiecie co? Bo tutaj i tak chyba tych skrzynek mi zabraknie, tak więc to i tak na 2 razy trzeba będzie zrobić. Tak więc dzisiaj to akurat wezmę sobie, a raczej z tymi... A dobra, jeszcze tą maszynę odpalimy. Więc pyk i z tej strony. Dobra, fajnie leci. To jeszcze pobiegniemy sobie do pszczół. Bo tak w sumie... A widzę, że tam pootwierane jest, no bo pszczoły już nie produkują, tak? Bo jest już jesień, tak więc to już jest ta produkcja wyłączona. Aha, widzę. Czyli tak, tu już jest pusto. Tu jest pełny, ale brakuje... Dobra, to weźmiemy sobie jeszcze tak. I tutaj coś dorzucimy i pozamykamy. A ja tutaj oznaczyłem sobie, że te, które są otwarte, to są już puste? Czy coś takiego? Już nie pamiętam. Ale widzę, że teraz nie mogę pobrać, tak? Tu jest... Aha, bo tu jest pusty, dobra. Okej, czyli to niech tak będzie, dobrze, dobrze. I tutaj sobie to ustawimy, podejdziemy, otworzymy. Coś tutaj powinno być, wskoczyć? Czy niekoniecznie? Pełnych... Jest, ale nie chce mi tutaj złapać trigger. Nie wiem, o co chodzi. Wiecie co, to sobie później ewentualnie ogarnę. Chociaż nie, no to wypadałoby teraz załadować. Nie wiem, dlaczego mi to nie chce teraz załadować tego. Nie mam pojęcia. A może dlatego, że już jest jesień? I ja tutaj nic nie będę mógł pozyskać? O, to by było niefajnie. Bo ja sobie tak liczyłem, że jesienią... Dobra. Na razie to sobie odpuścimy. Nie będziemy się tutaj tym bawić, bo widzę, że jest jakiś problem. To kurczę, może tak jest, że to tylko... Bo ja sobie tak pomyślałem, że tymi pszczołami zajmę się jesienią, nie? Albo tak, że te ramki sobie zwiążę tam do uli. Tam, gdzie mam pasiekę i zimową porą będę sobie to wszystko robił, nie? A teraz, kurczę, może być taka sytuacja... Ja to jeszcze później sobie ogarnę. Być może tu jest coś pomieszane z tym, tak więc nie będę tutaj marnował czasu, bo inne rzeczy są. Tylko chciałem posprzątać troszeczkę w tym sadzie, żeby później tutaj maszyną nie rozbił się na przykład o coś takiego, nie? Dobra, a jabłka, no jak widzicie, jabłka są. Można już je zbierać. Nie ma tutaj żadnej animacji. Pamiętacie chyba do 19 chyba był najlepszy sad. Ja tutaj często wspominam starsze wersje Hofbergman, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak się tam były też jabłka animowane, nie? Że one schodziły. Tam naprawdę było fajnie. Dobra, ale w każdej wersji, no różnie to bywa. Dobra, wjedziemy sobie tutaj do środka. I sobie zatrzymamy się tutaj. I na razie niech sobie postoi. Lecimy zakupić sprzęt. W sumie od razu sobie zakupimy, może raczej tak. Sprzęt do dzisiejszej roboty i dopiero później pojedziemy ciągnikiem. Ten sprzęcik znajduje się w kategorii dla tego sprzętu. O, właśnie. Czyli tak, mógłbym wziąć taką małą prasę, ale to nie, bez przesady. Trochę by przegięcie już by było, co nie? To więc narzędzia. I w narzędziach jest tak. Jest kosiarka, ale to jest do przodu, bo to jest chyba mulcher. Dobra, czyli to trzeba będzie zakupić sobie. Fajnie to będzie wyglądało. Czarne to zostawimy? A dobra, to na razie niech będzie czarne. Później sobie to przemalujemy, nie? Jeżeli mi się nie będzie podobało. Dobra, okej. I jeszcze dodatkowo taki, zbiornik od razu na trawę, nie? Okej. I to sobie też zamontujemy. Niech będzie 2 metry sześcienne, czyli 2000 litrów. No to będzie dosyć ciekawie. Ale zaraz zobaczycie, co ja tutaj jeszcze sobie mam zamiar postawić. To będzie naprawdę fajnie. Nieduże pieniądze i wydaje mi się, że będzie naprawdę ciekawie wyglądało. Tak, tutaj posprzątaliśmy. Dobrze, ule pozamykane. Bo za chwilę tutaj wpadniemy kosiarką, będziemy kosili. Elegancko, że ten mały traktor był już właśnie tutaj pod sklepem, bo ja w sobie tak zasadniczo to już nad tym rozmyślałem wcześniej i ten traktor został tutaj, wcześniej przywieziony, żeby później było mi szybciej to ogarnąć. Dobra, fajnie, podczepimy sobie tutaj naprzód. Okej, jeszcze trzeba będzie zatankować i teraz tak, ten zbiornik ma tylko 2000 litrów, to znaczy, że będziemy musieli często go opróżniać. No, ale mam fajny sposób.
który pozwoli mi to zrobić naprawdę fajnie. Nawet gdyby było tej trawy dosyć dużo, to dosyć szybko mi się to uda zrobić. No i fajny taki zestawik, nie? Ale to fajnie wygląda rzeczywiście. Prezentację tej modyfikacji zrobiłem u mnie na kanale, tak więc tam chyba tłumaczyłem co, jak i dlaczego. I to jest naprawdę fajna rzecz. Jest to mod, którą można sobie tutaj dodatkowo pobrać i dorzucić do tej mapy, bo rzeczywiście będzie robił tutaj robotę, chociaż na innych mapach też najprawdopodobniej będę wykorzystywał do tej możliwości tego sprzętu. Dobra, lecimy sobie, jeszcze tak, ale szybko paliwo zaciągnął. Aha, no bo tak, on tu dużo tego paliwa nie potrzebuje. W zasadzie to trzeba będzie, bo on docelowo ma iść właśnie do sadu wiśniowego i tak też myślałem, żeby tam w tym sadzie wiśniowym było, co? Żeby tam był karnister z paliwem, nie? Bo tam będzie najczęściej on. Chociaż teraz najprawdopodobniej będzie stał raczej w sadzie tam, gdzie są jabłonie, no bo tam jest więcej roboty. Właśnie. I jeszcze przyczepkę tą malutką podczepimy i będzie fajnie. Lecimy sobie z drugiej strony do tego sadu, bo chyba będzie szybciej dojechać z innej strony, którą rzadziej tędy jeżdżę, ale w sumie też jest okazja, żeby sobie zobaczyć, jak tutaj wyglądają pola, bo ja niektóre z tych pól będę tutaj chciał kupić, a zwłaszcza te pola dookoła BGA. Jak ja tutaj jadę tak dookoła sobie? Aj, ja już wiem. Władowałem się nie w to. I zobaczcie, takie kółko sobie zrobiłem, tylko... dobra, tędy trzeba wyjechać. Dobra, okej. Czyli tutaj widzicie, przede mną jest soja. To jest właśnie pole, które kupiłem. Być może już w następnym dniu wymucimy, bo dzisiaj raczej to już niemożliwe. I teraz sobie tak, polecimy jeszcze tędy. Czyli te pole obok, niekoniecznie, bo one ma, wiecie, taki niefajny kształt. Tu bym się naprawdę dużo męczył. To jest pole dla prawdziwych hardkorów tutaj, Hofbergmanowych, do których ja się za bardzo nie zaliczam. Ja generalnie lubię się trochę pomęczyć, ale to już jest, no to już jest naprawdę dewiacja według mnie, ogarniać tego typu pola, albo, tak jak powiedziałem, dla prawdziwych hardkorów, autentycznych. I teraz tak, pole tutaj po prawej stronie, to jak najbardziej, tym bym chciał kupić. Niedaleko do BGA, tylko jak dojechać do BGA? Czy tu jest jakaś droga? Nie, będziemy musieli dookoła objeżdżać. No to nie, tutaj nie. No dobra, zobaczymy. Pole tutaj po tej stronie to jest trochę małe, ale zobaczcie, te tutaj z tej strony jak najbardziej zakupimy sobie. Zdecydowanie. No i dobrze, teraz tutaj skręcamy i koło zbiornika na wodę. No w sumie teraz tą wodę to ja zabieram tylko raz w roku. I to mi wystarcza, bo ja generalnie hołduję czemuś takiemu, takie jest moje podejście do sadu i do zarabiania na sadzie, że na tym sadzie, ten sad nie kosztuje zbyt wiele. Tak więc ja tylko raz przywożę wodę i to mi wystarczy. I w sumie zbieram tam chyba 200, jeżeli się nie mylę, 200 litrów jabłek z jednego drzewa. No i tak jesienią właśnie teraz, tak jak jest październik, nie? I to tyle, nie? Bo oczywiście to jest jako zwykła produkcja, to tam moglibyście puścić to i by tam tą zbierał, to... Przepraszam, nie zbierał, tylko się produkowały te jabłka non stop i zimową porą również. Tylko, że to tak słabawo troszkę, nie? Okej, dojechaliśmy. I teraz tak, zaraz sobie zbadamy, czy tutaj w ogóle to będzie działało. Bo fajnie by było, żeby te krzaki też pousuwać. Wow, a się tutaj władowałem. Już kupiłem sobie małego sprzęta, ciekawego i już go uszkodziłem, no. Typowe dla Antona. Dobra, odpalimy sobie coś takiego. Teraz tak. P. Chodzi. Na tył. P. Opuść. Ole hałasuje tutaj. Co on tutaj wyrzucił? A dobra, bo już się wystraszyłem, ale nie, zbiera, zobaczcie. Aha, bo on tak na bok rzuca. Teraz rozumiem, o co chodzi, nie? Nie, no fajnie, zobaczymy, czy te krzaki usuwa. No i właśnie o to chodzi, będzie to ładnie teraz tu wyglądało. Wykoszę sobie to i będzie ten sad wyglądał, że... Bo wiecie co, brakuje mi w tej mapie czegoś takiego, że... Jakby to powiedzieć, że ja tutaj dbam o ten sad. Znaczy w tym sensie, że... Dobra, dostajemy te jabłka i tak dalej, ale wypadałoby coś zrobić takiego, żeby... No nie wiem, bo... Dobrze, tutaj nie nawozimy żadnym obornikiem, nic nie robimy, ale... No, uzyskujemy te jabłka, nie? Niestety też się tutaj powiedzmy, nie wiem, nawozi. Tylko w sumie wodę tutaj trzeba przywozić, nie? No to wszystko, nie? Ale tak sobie myślę, że fajnie by było, gdyby jeszcze jakaś taka pielęgnacja jak w winogronach jest, no nie? Że tam trzeba, wiecie, zrobić raz na jakiś czas, no nie wiem, orkę. Teoretycznie, aha właśnie,
Jaka jazda, jeszcze zapomniałem o winogronach, dobrze sobie przypomniałem teraz. No dobra, to tak trochę dziwnie, tak z boku zbiera, ale dobra. Najważniejsze, że mi tu ładnie te krzaki pousuwa. O właśnie, to była właśnie tego typu sytuacja, kiedy ja sobie tak patrzałem, mówię, nie, te krzaki dziadowsko wyglądają i tak dalej. Teraz mi na tą stronę przerzuca. Dosyć ciekawie. Aha, podejrzewam, że ja kołami to jakoś tak tą trawę rozgniatam, bo to tak naprawdę szeroko robi. No ale dobra, to sobie później jakoś ładnie wyprostujemy. Tu puszczę już bez kosiarki i tylko przejedziemy sobie tą przyczepą samozbierającą, taką mini przyczepą samozbierającą zrobiły to. O, prawie pełna przyczepa. Nie, już jest pełna. Dobra. Pełna? 2000, ale jeszcze nadal pracuje, czy nie potrafi się wyłączyć. Dobra. To teraz sobie zrobimy tak, że wyłączymy to razem, podniesiemy i teraz tak. Gdzieby to wysypać tą trawę? Nie będę je wysypywał nigdzie. Ja, wiecie co? Zrobię z tego siano. A autentycznie, staniemy sobie w tym rogu i tak sobie pomyślimy, że to zrobimy gdzieś w tym oto miejsce. Ja już w sumie nawet zapomniałem o tym, że tutaj takie fajne rzeczy są, nie? Na tej mapie. Już chyba wiecie, o co chodzi, nie? Ci, którzy grają na Hofbergman, chyba wiedzą w tym momencie, co Anton tutaj kombinuje i co za chwilę tutaj sobie postawi. W złym miejscu szukałem, po prostu tu jest inne w zwierzętach i proszę bardzo, tu mamy coś takiego jak taki stóg do siana i za pomocą tego stogu można robić siano, tak więc fajnie. I zamiast po prostu gdzieś to wozić do suszarni czy coś takiego, to mam zamiar sobie postawić gdzieś tutaj, w tym oto miejscu, tylko nie wiem, czy jest jakieś odpowiednie miejsce, chociaż nie, fajnie by było postawić już w takim miejscu, gdzie jest trawa wykoszona. Bo tak to nie będzie wykoszona w jednym miejscu, nie? Dobrze, dobra, to postawimy na razie tutaj. Tu będzie ten krzak. Trzeba będzie sobie to miejsce przygotować. Może na razie postawimy sobie taki stóg, tylko że o, w tym miejscu. I tutaj przyjedziemy, wysypiemy to, przygotujemy sobie miejsce pod następny stóg i gdzieś tutaj w rogu postawimy, tylko że tylko siarką najpierw trzeba będzie ładnie zrobić. Chociaż nie, te chwasty mogą być z tej strony. Szczerze mówiąc, to one tutaj mogą być. Dobra. Lecimy sobie z tym sprzętem, zakręcimy, zmieścimy się, dobra, bo to jednak długi zestaw jest. I lecimy wyładować sobie na ten stóg. Nie wiem, już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ile tam się mieści. 2000 litrów to jest... Nie, tam było dosyć dużo, bo... Już nie pamiętam zresztą, szczerze mówiąc nie pamiętam, bo wiecie, ten feature jest dosyć... Od dosyć dawna tutaj na tej mapie. Tylko że ostatnimi czasy rzadko go już używam, no bo już jestem na takim etapie, że tutaj naprawdę no nie ma sensu, nie? O właśnie. A więc to już jest fajna rzecz, co nie? Jak to fajnie się długo wysypuje, nie? Dobra, lecimy w takim układzie. Teraz sobie już będziemy kosić blisko tutaj drzewek, żeby te krzaki też wykaszać. O, trzeba będzie się dobrze tak ustawić. W miarę. Jak on hałasuje, ten sprzęt. Jakby tutaj nie wiadomo, jakby jakaś sieczkarnia była potężna, nie? Co nie? Dobra, lecimy sobie. Fajnie. Tutaj nie ma akurat takich dużych krzaków, ale wiecie, o co chodzi, nie? Żeby to po prostu wyglądało fajnie, nie? Tam są dalej te krzaki, więc pousuwamy je. I chyba zrobię sobie ten stóg. No dobra, gdzieś... W tym... Nie, w tym oto miejscu nie. Na razie sobie to zostawimy, nie? Aha, dobra, jeszcze jedną rzecz, bo tutaj będę miał problem ze zbieraniem. Teraz sobie opuścimy to i tylko przodem będę podnosił go i opuszczał. Dzięki temu nie będzie mi tutaj tego rozrzucało, nie? No i sobie wyjdziemy z ciągnika, bo on jest mały, ale z jego poziomu to tak trochę dziwnie to wygląda autentycznie. Troszeczkę, no dziwnie się tak troszeczkę jeździ, bo to jest naprawdę niewielki sprzęt tak naprawdę. Tak więc, dobra, tutaj cofnijmy. I mam też takie wrażenie, że jak on teraz jeździmy sobie z tymi maszynami włączonymi, to mu autentycznie brakuje trochę mocy. No bo ten sprzęt nie jest jakimś tam demonem mocy. Właśnie nie, on ma niewiele mocy i w związku z tym już teraz już ciężko jest po prostu się jeździć. Ale dobra, daję radę, nie? W sumie fajnie, uwielbiam właśnie tą mapę za takie feature'y, gdzie są nie tyle, że wbudowane, ale są zrobione z myślą nawet o tej mapie. Widzicie, wszystko to jest obrandowane, tak więc tak jak sama mapa. W związku z tym, no kilka fajnych rzeczy tu jeszcze jest dodane. To jest właśnie taką cechą bardzo charakterystyczną dla tej mapy,
że powstaje, oprócz mapy powstaje całe środowisko różnych ciekawych modyfikacji, które no łącznie z tą mapą robią no naprawdę robotę, niesamowitą rzecz, nie? Dobra, tutaj sobie objedziemy. Teraz tak, tutaj cofniemy i tak chyba będzie tak, ten krzak będę chciał tak zabrać. Dobra, chyba się uda to jakoś tu ogarnąć. Będę takim zygzakiem jeździł. Aha, już wiem jak to będę jeździł sobie tak, bo teraz właśnie w taki sposób, nie? Dobra, już teraz będę wiedział. Czyli najpierw sobie polecimy na długość, a później na szerokość polecimy, nie? Dobra. Tutaj są jakieś krzaki też, to sobie od razu je pousuwamy. I mam nadzieję, że to będzie naprawdę fajnie. Wow. Właśnie dlatego tutaj nie przyjeżdżałem niczym większym. Dobra, jeszcze trzeba ten pałąk, tylko że ten pałąk jak ja go złożę, to wiecie co? To i tak nie robi różnicy, ponieważ kolizja dalej jest, nie wiem jak to wytłumaczyć, o co chodzi, nie? Aha, tego pałąku nie mogę tutaj. Aha, to w ładowarce tej małej można ściągnąć. Dobra, już teraz się zorientowałem, bo ten pałąk jest taki, wiecie to co nad głową, nie? W małej tej ładowarce można to złożyć, ale jest, nawet jak złożycie, to jest dalej kolizja. Pamiętam, że tutaj na jednym odcinku miałem problem, bo jeszcze pamiętam, że w komentarzach próbowaliście mi pomóc i naprowadzić, co jest jakiś, jak to jest, że ja nie mogę tam wjechać, mimo, znaczy akurat tutaj w sadzie jest taki magazyn na skrzynki z jabłkami, pewnie ci, którzy oglądają moją serię, to pewnie dobrze pamiętają tą sytuację, kiedy ja nie mogłem wjechać do środka. Myślałem, że w save'ie coś źle zrobiłem, że przyniosłem jakąś starą kolizję przez przypadek, ale nie, to okazało się, że po prostu mimo tego, że składamy pałąk, to kolizja nadal jest, nie? I tyle. A mówię to o sprzęcie, który jest tam zaparkowany. Dobra, wiecie co? Od razu sobie cofniemy i wysypiemy tą trawę. Można? Sypiemy. Przestań hałasować tutaj. Zaraz wam pokażę o co, bo teraz już mi w głowie jest cały czas. O właśnie, tu jest coś takiego. Widzicie? Ten pałąk można podnieść i tak dalej. A jak ja próbowałem tym pałąkiem, znaczy tym sprzętem wjeżdżać tutaj do środka, to wadziło o ten dach, nie? Jak tutaj rozwiązanie jest tak, że tutaj trzeba blisko ściany podjechać, wtedy tam te skrzynki, bo te skrzynki, one stoją tutaj, nie? I do tego służy, znaczy do tego sobie wybrałem ten ładowacz malutki, nie? Ten elektryczny. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Ile tutaj może być? 6000 litrów, czyli 3 takie zbiorniki pełne. No spoko. To jeszcze sobie postawię gdzieś jeszcze jeden, bliżej. Znaczy na wjeździe sobie najprawdopodobniej wstawię i będzie gicio. Dobra, podniosłem, zamiast podnieść to opuściłem. Znaczy zamiast opuścić to podniosłem, nie? Dobra, teraz sobie lecimy. Fajnie to wszystko sobie tutaj wykoszę i ten sad będzie widać, że będzie zadbany i tak dalej. Jeszcze koło domu sobie pojeździmy. Dlaczegoż by nie? Wow. Fajnie by było, gdyby to można było odczepić i wziąć w rękę i ten kosz po prostu zanieść, bo wiecie, teraz mamy tutaj te kompostowniki, nie? W tym szklarniach. Znaczy w ogrodzie może raczej, bo teraz trzeba jeszcze rozróżnić, gdzie jest szklarnia, gdzie jest ogród, nie? Tutaj przy domu mamy chyba 2 kompostowniki takie w ogródku, a w ogrodzie tam, gdzie ostatnio prosiaka piekłem, to tam też jest kompostownik. I tak sobie myślałem, żeby właśnie tą trawę, jakbym tam pojechał, wykościć to wszystko, to bym tą trawę wrzucił do kompostownika. Tylko się zastanawiałem, czy trzeba ręcznie zrobić, a może będzie tego typu sytuacja, że podjadę tym sprzętem i będę mógł normalnie, tak jak tutaj, na ten stuk wrzucam, bezpośrednio zapodać to do tego kompostownika. No to byłoby fajne. Jeżeli coś takiego będzie, to ja jeszcze tam jesienią tam wpadnę i coś takiego zrobię, nie? O, już coś zaczyna wyglądać fajnie, nie? Wiecie co? Jak wpadłem na ten pomysł? Bo ostatnio grając w Farmers Dynasty, nie? Bo mam tutaj taką serię z Farmers Dynasty i tam też mam kosiarkę taką żyłkową. Mi się to spodobało, bo tam jest też sad jabłkowy. I tam fajnie chodzisz normalnie sobie, jak wykosiłem w tym sadzie, pozbierałem to siano i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie przypomniałem, przecież na Hofbergman bardzo podobną rzecz można też zrobić. Mamy naprawdę fajne rzeczy tutaj do zrobienia właśnie tego typu
takiej sytuacji, żeby ten sad po prostu był taki zadbany, nie? W tym sensie, że trawa wykoszona, chwasty pousuwane, te krzaki. Zobaczcie, jak to zaczyna już ładnie wyglądać. No więc jak ja tutaj przyjadę zbierać, może w następnym odcinku albo w jednym z następnych odcinków, to tu już będzie ładnie trawa wykoszona, nie będzie tych krzaków i będzie pysznie. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Wiecie co? Jeszcze jakbym miał taką kosiarkę, podkosiarkę, to by było też fajnie, bo bym sobie wokół drzew to ładnie wykosił, nie? No zobaczymy. W dzisiejszym odcinku tyle. Pozdrawiam, Anton.